Dzień dobry Państwu, nazywam się Hanna Kłynka, jestem lekarzem dermatologiem, pracuję w Mandala Beauty Clinic. Zajmuję się dermatologią estetyczną, czyli również chorobami włosów i wszystkimi przydatkami chorób skóry. W kolejnym odcinku chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć o przebarwieniach. Problem, który dotyczy tak naprawdę najczęściej kobiet i to kobiet młodych, u których zaczynają się pojawiać pierw takie drobne, ciemne plamki, które w okresie jesienno-zimowym zaczynają nam blednąć. Natomiast w pewnym okresie życia, najczęściej wtedy, kiedy kobieta zachodzi w ciążę, pojawia nam się tak zwana ostuda, czyli melazma. Jest to już zaburzenie hormonalne, które powoduje powstanie bardzo ciemnych plam na skórze twarzy. Jest trudne do leczenia i musimy tutaj być prawidłowo tak naprawdę zdiagnozowani, abyśmy mogli dobrać prawidłowy sposób leczenia. Musimy sobie zdawać sprawę, że najczęściej przebarwienia skórne pojawiają nam się po okresie intensywnego nasłonecznienia, czyli w tym okresie letnim. Dlatego też, aby zminimalizować możliwość powstawania przebarwień, należy używać kremów z filtrem. Jeśli nie chcemy używać kremów z filtrem, ale na przykład stosujemy podkład, to użyjmy takiego kremu BB, który będzie chociaż miał filtr 30. Nasza skóra chociaż w jakimś stopniu będzie zabezpieczona przed powstawaniem właśnie tych przebarwień. Kobiety w ciąży naprawdę powinny stosować kremy z filtrem właśnie celem ochrony skóry i też tego, aby przeciwdziałać powstawaniu nowych przebarwień. W okresie jesienno-zimowym jak najbardziej możemy zastosować leczenie przebarwień. Jeśli chodzi o przebarwienie, mamy tutaj kilka możliwości, zaczynając od peelingów, tak naprawdę kończąc na laseroterapii. Jeśli chodzi o laseroterapię, to w zależności od tego, czy to są przebarwienia posłoneczne, czy to jest melazma, rozmawiamy z pacjentem i ustalamy sobie plan działania. Jeśli chodzi o przebarwienia, to jest tak, że my nie jesteśmy w stanie nigdy ich w 100% usunąć. One będą znacznie jaśniejsze i nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć też, jak będą jasne. Z reguły nam się poprawia przy laseroterapii od 50 do 80%. Natomiast jest to sprawa bardzo indywidualna i zależna od pacjenta. Pacjent musi rozumieć, na czym polega problem i musi być przygotowany na to, że problem nie zostanie załatwiony podczas jednej wizyty, tylko podczas wielu wizyt. Wymaga się też od pacjenta takiej współpracy, czyli tego wspólnego celu, aby była dobra komunikacja między mną a pacjentem, do tego, żeby stosował w domu też prawidłowe leczenie, żeby stosował się do zaleceń pozabiegowych. W okresie tym jesienno-zimowym, jeśli stosujemy laser stricte do leczenia przebarwień, musimy pamiętać, że bezwzględnie musimy unikać słońca. Nie wolno nam w tym okresie wyjeżdżać na słońce i nie mówimy tutaj tylko o plaży. Musimy pamiętać też o górach. Z tego też względu, że zapomina nam się, że w okresie tym zimowym i gdzie jesteśmy wysoko w górach, tam też jest bardzo wysokie nasłonecznienie i krem z filtrem nas nie tylko nie ochroni, jeśli będzie raz dziennie nasmarowane. Pacjenci też zapominają, że jeśli mają ubraną kominiarkę, to myślą, że nie muszą stosować kremu z filtrem i jak najbardziej muszą stosować krem z filtrem. Jak najbardziej powinni też stosować okulary przeciwsłoneczne z filtrem, aby ochronić swój wzrok przed promieniowaniem słonecznym. Przy leczeniu przebarwień musimy sobie ustalić ten cel i pacjent jest przygotowywany do takiego zabiegu. Jest omówione na wizycie, czy ma jakieś stosować już leki, czy na przykład dermokosmetyki przed zabiegiem, czy dopiero po zabiegu. W okresie rekonwalescencji po zabiegu, najczęściej przy laseroterapii, którą u nas w Mandala Beauty Clinic wykonuje, te przebarwienia ciemnieją i one powoli w ciągu 3-4 tygodni zaczynają blednąć. Najczęściej musimy wykonać takie 3-4 zabiegi. Ale tak jak wcześniej powiedziałam, jest to sprawa bardzo indywidualna, zależna od pacjenta, od jego stanu skóry i od tego, jak pacjent będzie ze mną współpracował, czy będziemy mieli ten wspólny cel, aby poprawić jakość skóry. Musimy pamiętać, że jeśli pacjent ma skłonność do powstawania przebarwień, to pomimo takiego cyklu leczenia w okresie zimowym, jeśli on nie będzie stosował się do zaleceń, czyli stosowania kremów z filtrem w okresie wiosenno-letnim, niestety te przebarwienia mogą ponownie nawrócić.
W okresie jesienno-zimowym jak najbardziej możemy myśleć o tym, żeby zająć się przebarwieniami, które się pojawiły na skórze, nie tylko naszej twarzy, ale również szyi, dekoltu i całego ciała. Dlatego też zapraszam do umówienia konsultacji w Mandala Beauty Clinic i do obserwowania naszego kanału na YouTube.